zaprosiłem Was tutaj, żebyście zobaczyli trochę inny offroad, żebyście zobaczyli, jak można ze zwykłej terenówki przesiąść się do takiej większej trochę terenówki. No i że to jest w ogóle fajne. Że to jest fajne, że to ma sens, że to nie jest głupie i generalnie, że można fajnie zwiedzać świat, tak? Bo chyba o to tutaj najbardziej chodzi w tych samochodach. Brakowało troszeczkę takiego tematu, jakby tej zajawki, takiej pokazania tej zajawki, że są busy z napędami na 4 koła, są w stanie te busy w zasadzie jechać w fajnym terenie. Jest cały czas wyścig zbrojem patroli, Land Cruiserów, Discovery. Ludzie wkładają do nich 35 cali, motają nie wiadomo co, a w zasadzie jeżdżą po szutrze, tak? I później narzekają, że jest tam mało miejsca, jak pada deszcz, no to w tym patrolu jest niewygodnie. No a tutaj w tych samochodach raczej jest wygodnie, czy to deszcz, czy to wiatr, czy zima, czy lato. Chyba to był główny cel, żeby pokazać, że po prostu jest jakaś taka alternatywa w tym świecie, która w zasadzie też nie jest nowością, tak? Ja tego nie odkryłem w żaden sposób. Ten trend już istnieje na świecie od dawien dawna. Ale w naszym kraju chyba był tak troszeczkę gdzieś zrzucony na bok. To jest samochód, który zwrócił moją uwagę na to, że bus może być 4x4. Jest to samochód bardzo ciekawego człowieka Bartłomieja, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za użyczenie. Jest to protoplasta tych wszystkich pomysłów generalnie. Jest to Sprinter, do którego Bartłomiej i jego zespół wrzucili, no w zasadzie podłożyli pod niego patrola. Czyli ma wszystko z patrola, silnik ze Sprintera, budę ze Sprintera, krótki, niski, generalnie terenowy. Ty, a chciałbyś tym jechać dookoła świata? Nie jest to zła opcja, można by jechać, szczególnie na mostach z patrola, na MTK-ach 33-calowych. Myślę, że bez problemu to by sobie poradziło, dojechało. Można byłoby się gdzieś władować, też jakiś teren, więc jasne, czemu nie? Mosty z patrola w tym aucie to słowo klucz. Ogólnie mosty z patrola w offroadzie są lekarstwem na problemy świata i są kluczowe i nie ma nic lepszego. Patrol, czy w ogóle jakieś terenówki klasyczne nie oferują takiego komfortu jak te samochody. No tu można zbudować sobie w zasadzie dom na pacę, mieć do tego napęd na 4 koła, mieć do tego blokadę mostu, mieć do tego reduktor. Można tym jechać w fajne tereny, natomiast trzeba podjąć taką decyzję, czy chce się dalej taplać w tym błocie, czy chce się po prostu zwiedzać przyjemnie, sympatycznie, wziąć przy okazji rodzinę, żeby wszyscy byli zadowoleni. Sprinter to jest generalnie samochód dostawczy, jak wszyscy go znają, ale wyszły takie ciekawe wersje jak ta i te wszystkie, które tu stoją, które mają napęd na 4 koła. Mamy reduktorek, mamy przedni napęd, tylnie mosty tam w niektórych wersjach pochodziły z Gelendy, miały blokady, ten ma blokadę właśnie. Jest w miarę trwałe. Wersja, która znajduje się nad nami, czyli W903, w ogóle od W901 do 904, temat rzeka, jest bardzo wytrzymała moim zdaniem. Chyba jest w ogóle najlepsza z tych wszystkich sprinterów, czyli jeżeli ktoś się wybiera na podróż dookoła świata lub w ogóle podróż terenową, to powinien wchodzić w te właśnie samochody. Naprawdę myślę, że jeżeli chodzi o segment samochodów na kategorię B do 3,5 tony, w których można jakieś zaplecze kilogramów jeszcze mieć, żeby stworzyć sobie wyprawówkę, no to myślę, że to jest najfajniejsza opcja. Dostępność części do Mercedesa tak samo jest praktycznie na całym świecie, więc jakby serwis tych samochodów nie jest ciężki. Wiadomą sprawą jest, że dostawczaki, w szczególności Sprintery, lubią gnić, więc wszystkie w zasadzie, nawet pięknie wyglądające, nagle się okazuje, że wszystkie trzeba malować, bo tam gdzieś tam rdza, bo tam gdzieś jest dziura w podłodze, więc każdy samochód zaczynamy od renowacji blacharskiej. Zaprojektować kampera to znaczy, o kurczę, to znaczy po prostu wszystko stworzyć w tej głowie, zrzucić to na papier, zrzucić na kompa i zacząć tworzyć, czyli elektryka, systemy zasilania, jak będzie zasilany, ile będzie miał mocy solarnej, ile będzie miał poboru mocy, jaki pobór mocy kablami będzie przechodził, to wszystko musi mieć jakąś plus minus przynajmniej wartość określoną, więc od razu też pytamy się ludzi, jakich urządzeń będą używać, jakich natężeń prądu i tak dalej, więc do tego dostosowujemy ten samochód. Ciepła woda na przykład, czy ktoś chce mieć zasilanie z silnika tylko, czy chce mieć jeszcze na postoju Webasto dodatkowo, żeby grzało boilerek, czy prąd, czy solar, no jest tyle możliwości, że w zasadzie jest ciężko to wszystko tutaj opisać. Ten samochód to będzie dom na kołach dla dwóch bardzo sympatycznych dziewczyn, które pozdrawiam. No i one chcą w tym samochodzie mieszkać. Jak długo to nie wiem. No więc taki samochód trzeba przystosować też troszeczkę inaczej niż samochód, który ktoś będzie używał na wycieczki, prawda? Tutaj mamy bardzo taki domowy klimat w tym samochodzie, po to, żeby po prostu jakby było tu przyjemnie, żeby to nie był plastik, żeby to nie były ścianki
jakieś tam nieprzyjemnego plastiku, tu wszystko mamy naturalne materiały, to jest len naturalny, wszystkie te materiały są wyselekcjonowane tak, żeby uczucie w tym samochodzie było takie właśnie domowe, przyjemne, ciepłe, no żeby dziewczyny się tutaj dobrze czuły, prawda? Każdy samochód wyposażamy w minimalną moc 300 W energii solarnej. Mamy panel na dachu, dość duży, klasyczny kamper szybko się rozładowuje, brakuje energii, ludzie się frustrują, że lodówka nie działa. Tutaj wszystko się dzieje w zasadzie autonomicznie. Wyeliminowaliśmy tutaj w ogóle potrzebę użytkowania gazu w tych samochodach, jedynie do kuchenki, mała butla turystyczna. Reszta wszystko jest zasilana przez ropę. Wszystkie, prawda, podgrzewanie bojlerków i tak dalej, i tak dalej. Jakby w tej chwili takie jest nastawienie wszystkich ludzi. Są to bardziej długodystansowe podróże niż tutaj takie lokalne poruszanie się, powiedzmy, nawet po Europie. Wszyscy już tą Europę widzieli, powiedzmy, tak? Wszyscy przejechali Europę kamperem, albo Land Cruiserem, albo patrolem, prawda? No i teraz chcą czegoś więcej. Chcą przyjemniej spędzić ten czas podróży. Mieć takie uczucie chociaż na miastkę domu, aczkolwiek oni nie chcą mieć też do końca domu. To jest też taki bardzo specyficzny typ ludzi, którzy jakby oni nie chcą tego klasycznego kampera, bo nie chcą takiego 100% uczucia domowego, oni nie chcą tego domu ciągnąć za sobą, oni chcą przeżyć przygodę, poważną przygodę, mieć jakiś komfort, prawda? Może to wyglądać minimalistycznie, ale ma być dopakowane maksymalnie technicznie, prawda? Siedzimy w samochodzie, który został przygotowany na podróż w zasadzie dookoła świata. Najważniejsza w aucie jest funkcjonalność, tak? Żeby wszystko miało jakąś funkcję, spełniało ich więcej niż normalnie, prawda? Powiedzmy na przykładu ten blat, prawda? W każdej chwili może być to wielki blat roboczy, prawda? Jeszcze w każdej chwili bardziej można sobie te materacje do tyłu wywindować, jest jeszcze większy, wyciągnąć te panele. No i teraz tak, jest impreza na pewno, bo po drodze będą imprezy. Chcemy tutaj zaprosić więcej ludzi, tutaj sobie siadają 4 osoby, tutaj sobie siadają 2, tutaj sobie siedzą dzieci. Tutaj się coś dzieje, prawda? Czyli nie mamy na przykład, nie jesteśmy zablokowani, że nie mamy miejsca, bo mamy wielki zlew. Tu jest samochód już przygotowany, zapakowany rzeczami klienta, więc jest tak troszeczkę tutaj poupychane parę rzeczy, gdzie trzeba. W każdym razie mamy wielki zlew, możesz pokazać, bo takich zlewów w kamperach w ogóle nie ma tego rozmiaru. To jest ogromny w zasadzie zlew, no mamy wielką miskę, prawda, z Ikei. Jakoś tam modułowo pracujący kranik, który można sobie obracać, kręcić i tak dalej. Włączymy pompkę, włączymy wodę, ładnie sobie leci, prawda. O. My nie montujemy często jakichś takich gotowych unitów, które są tu na stałe. Nikt nie chce niczego na stałe. Jest ładna pogoda, tak jak dziś wychodzimy pod markizę, wyciągamy ten stolik, zaczepiamy go na drzwiach, na uchwytach, wyciągamy sobie tą tutaj kuchenkę, prawda, z tej dziury i gotujemy sobie tam. Wszystkie smrodki lecą na zewnątrz, prawda. Jak jest brzydka pogoda, wyciągamy kuchenkę, kładziemy sobie na tym blaciku, prawda, i gotujemy sobie na nim. Deska do krojenia, o, robimy tak, mamy deskę do krojenia, prawda, tutaj sobie, prawda, wszystko kroimy. Są takie bardzo proste w zasadzie rozwiązania, to nie są jakieś wyszukane, nie wiadomo jak, prawda, trudne rozwiązania, ale proste. Jest kibelek przenośny, tutaj szaferz cechowany. Wielu ludzi twierdzi, że to jest zły kibelek, my go lubimy, po co zapachy trzymać w samochodzie wszystkie, prawda. On jest tu już spakowany na podróż, zgodnie z wymogami przewoźnika. Wszystko ma być zamknięte. Tak, duża lodówka. Wchodzi nam tutaj 18 piwek, które są bardzo zimne. Jest już tam ochłoniona. Lodówka jest polskiej produkcji. Lodówka jest zasilana 12V. Jej pobór mocy, kiedy już jest rozkręcona, że tak powiem, to jest mniej więcej 2 A na godzinę. Maksymalnie 2,5, czyli bardzo znikomy pobór mocy. Mamy tu prosty wyświetlacz, taki toporny do sprawdzania poziomu naładowania. W tej chwili lodówka, światło działa cały czas, system zasilania Victrona, baterię mamy na poziomie full. Na to wszystko odpowiedzialny jest oczywiście solarek. Auto jedzie w ciepłe kraje, więc tam słońca nie zabraknie. Dzięki temu, że wszystkie meble są też na stelażach aluminiowych, jak tutaj zauważysz, to na przykład łóżko jest zamontowane na takiej szynie, powoduje to, że te meble są bardzo, bardzo mocne. W zasadzie stworzyliśmy taką jakby klatkę w tym samochodzie, tak? Która usztywnia ten samochód. Zwykłe meble kamperowe, powiedzmy, które tutaj byśmy włożyli bez wzmocnień, no rozleciałyby się pewnie po tam powiedzmy 2 latach. Zaczęłoby wszystko skrzypieć, czeszczeć. A tak to może ja się nie mam jak zawiesić, ale prawda,
tutaj nie rusza się nic, prawda? Nie ma szans. A tutaj mamy bojlerek na ciepłą wodę, który jest połączony z silnikiem. Podgrzewa się w trakcie jazdy. Jeżeli nie chcemy podgrzewać tego silnikiem, bo jesteśmy na jakimś dłuższym postoju, to tak jak przed chwilą odpaliłem Webasto, mokre, które podgrzewa silnik w zimie i boiler kiedykolwiek. Oprócz tego można się zapiąć do pola kempingowego do 230 i włączyć sobie boilerek przez prąd. Akumulator bardzo duży, 230 Ah, kompletny system zasilania Victrona z inwerterem, z modułami bluetoothowymi. I na przykład teraz jesteśmy w stanie sobie sprawdzić, jaką mocą ładuje solar ten samochód, prawda? Są takie możliwości, że można połączyć się z samochodem za pomocą telefonu, będąc w Polsce i jakby w ogóle sprawdzić sobie, czy ktoś w ogóle dotykał tego samochodu, jaki jest stan baterii, czy tam w ogóle woda jest spuszczona. Mamy tutaj takiego klienta, który zażyczył sobie taki system. W przypadku, kiedy on by był na drugim końcu świata, auto byłoby na innym końcu świata, to on chce mieć możliwość przez telefon spuszczenia wody w zbiornikach. Te poszerzenia, te takie wydmuszki, jak to mówi się potocznie, służą do tego, aby w samochodzie móc spać w poprzek. Czyli poszerzają nam tą przestrzeń na nogi, to nie jest akurat nic nowego. To się stosuje w karawaningu dość długo, tylko te są wzmocnione aluminiową płytą, żeby były wytrzymalsze. Dużo ludzi też stosuje je nawet nie tylko do tego, żeby spać w poprzek, tylko na przykład, żeby mieć ekstra miejsce, ekstra szafeczki, ekstra półeczki. W sprinterach, w ogóle w tym gabarycie samochodu trzeba się spodziewać, że się zakopiemy. Dużo ludzi nas będzie lubiało, będą chcieli też, żebyśmy im pomagali, bo do tego też wyciągarka służy, do przeczesywania lasu, przeciągania drzew. Więc stworzyliśmy własną płytę pod wyciągarkę z takim jakby zderzakiem, bamperkiem, żeby było lekko, ale żeby było fajnie, agresywnie. No z racji tego, że wszystko ma mieć swoje funkcje w tym samochodzie, w ogóle w każdym jednym, nie może być tylko, że uchwyt na koło zapasowe jest tylko uchwytem na koło zapasowe. Ma do tego jeszcze kanisterki na wodę, czy tam na ropkę. No i mamy akcesoria na dachu, do których się dostajemy w taki właśnie, a nie inny sposób. Wchodzimy na dach. Jesteśmy w stanie wejść tu, dostać się do skrzynki, gdzie są rzeczy do wyciągarki. Jesteśmy w stanie załadować deski supowe, kajaczek czy coś w tym stylu. Jesteśmy w stanie tam wejść, wyczyścić solara, co jest też bardzo ważne. No i schodzimy wygodnie, bezpiecznie. Jest prysznic. Nie wiem, ile jest wody, gdyż samochód jest przygotowany na drogę, więc ma tą wodę spuszczoną. Mamy regulację temperatury od 90 stopni do mniej, prawda? No i mamy w zasadzie, no już jest ta woda ciepła, dotknij sobie. Już jest naprawdę ciepła, a auto przejechało tylko spod hali tutaj na plac, prawda? Więc to jest taka bardzo ważna rzecz. Tutaj jest zewnętrznie, na życzenie klienta i w zasadzie też zgodnie z naszymi tutaj jakby zasadami tworzenia samochodu wyprawowego, prawda? Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż prysznic wewnętrzny, ale to już jak to chce. Wlew wody, prąd główny do zapięcia się na słupku. No z zewnątrz jest wszystko, tak? Też w tym samochodzie. Mamy trapy ARB. One powinny wytrzymać tą wagę, prawda? Widać po tym wszystkim, że to nie jest takie typowe kamperowe, prawda? To jest samochód wyprawowy, który jest czymś pomiędzy kamperem, terenówką. Nie wiem, jak to dokładnie też opisać, prawda? Jest to taki adventure van po prostu, tak? Czyli van, który ma zawieźć nas na wielką przygodę. Tutaj nam się udało w zasadzie z całym tym Majdanem, który tu widzisz, ze wszystkim ten samochód waży około 3300 kg z pełnymi zbiornikami. Tak jak widzisz, tutaj stoimy, wszędzie mamy otwartą przestrzeń. Nigdzie nie jesteśmy niczym zabudowani na stałe, czyli nie mamy tu wielkiej kabiny, która zabiera nam bardzo cenną przestrzeń w tym samochodzie. Uczucie jakby życia w tym aucie jest bardzo, bardzo komfortowe. Po prostu jest tego dużo, prawda? Jest przeszklony, mamy wszędzie światło, okienko dachowe i tak dalej. No jest przyjemnie, tak? A jest jeszcze Ford E350 Econoline w wersji U-Joint Offroad, czyli bardzo customowy samochód, w zasadzie chyba jedyny w Polsce, jak nie w Europie. Klasycznie wyszedł z napędem na sam tył, w Stanach go przerobili, wstawili mosty z Dany 60. Będziemy przerabiać całe wnętrze, troszeczkę ogarnialiśmy go też mechanicznie, naprawiliśmy namiot dachowy. Generalnie skupiamy się akurat w tym projekcie na wnętrzu, prawda? Wnętrzu, elektronice i takich tam bajerach kamperowych tak naprawdę, wyprawowo-kamperowych.
Podróżowałem dość dużo w swoim kamperze osobiście, którego zbudowałem. Mieszkałem na co dzień przez 10 miesięcy. Nauczyłem się tego, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne. No i w pewnym momencie zaczęli się do mnie odzywać ludzie z forów, pytając, czy jestem w stanie im taki samochód zbudować, czy nie. I tak jakoś się zaczęło, że zbudowałem kilka aut. Nagle przyjechał Sprinter 4x4. No i stało się jak się stało, że chyba większość Sprinterów 4x4 jest teraz u mnie z tego kraju. W tamtym roku samochody, które jakby kupiłem dla klientów, kosztowały, powiedzmy w granicach 40 000 złotych za w miarę sensowny samochód, do którego w zasadzie nawet bez blacharki można by było robić jakąś tam prostą zabudowę i już ruszać w świat. W tym roku te samochody kosztują po 60 000. Do tego w zasadzie taka firma jak moja może zaoferować podstawową zabudowę od powiedzmy tam 40 000 złotych. No i może to wszystko już później tylko rosnąć, prawda? Możemy sięgnąć naprawdę kosmicznych cen, natomiast nie zawsze są one potrzebne, nie zawsze ktoś w zasadzie musi mieć to wszystko. Jeżeli chodzi o wyprawy długodystansowe, moim zdaniem Sprinter lub Delica lub w ogóle inne vany 4x4, bo nie mówimy tylko tutaj o Sprinterze, są Iveca i takie różne. Natomiast, no jak mówię, Sprinter jest jakby takim najciekawszym tym samochodem, który oferuje komfort i w miarę małe spalanie i tak dalej, i tak dalej. Kamper tańszy. No kamperem tańszym nie wiedziemy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, tak? To nie ma szans, prawda? Chciałem bardzo podziękować tutaj wszystkim naszym klientom za to, że pozwalają nam tymi pięknymi samochodami dzisiaj sobie pojeździć. A 20, 21 i 22 września organizujemy taki pierwszy w Polsce zlocik takich właśnie vanów 4x4. Zapraszamy wszystkich posiadaczy czegokolwiek, co jest vanem i ma napęd na 4 koła. Nie musi być to tylko Sprinter, LTEC, może to być Delica, może to być T4 Synchro. Robimy to typowo pod kątem właśnie vanów. Zapraszamy też patrolowców, zapraszamy landcruiserowców. Będziecie mogli sobie pooglądać i zobaczyć, że to jest naprawdę fajne.